Witam. W dzisiejszym odcinku przedstawię etap, jakim jest przygotowanie kotłowni do montażu osprzętu. Czyli montaż parapetu, położenie gładzi, pomalowanie, położenie płytek na podłodze i ich zafugowanie. Standardowo przedstawię, ile to wszystko kosztowało i ile czasu zajęło mi wykonanie tych wszystkich prac. Jako że będę robił to pierwszy raz, to efekt końcowy może być różny. Ajajaj. No niestety, ale tu poniosłem klęskę. Po wykonaniu wylewek uznałem, że to będzie ostatni etap, jaki został wykonany w tym roku, żeby sobie wszystko wyschło i przezimowało. Ale pod koniec października, ku mojemu zdziwieniu, odezwała się pani projektant od przyłącza gazowego. Zaskoczył mnie ten telefon, bo niecały miesiąc wcześniej złożyłem podpisaną umowę ze spółką gazownictwa, a czytałem, że ludzie potrafią czekać po 2 lata na przyłącz. Ale skoro jest możliwy przyłącz jeszcze w tym roku, to uznałem, że warto przygotować kotłownię pod montaż osprzętu. Zwłaszcza, że od zrobienia przyłącza mam 3 miesiące na podłączenie licznika i pobór gazu. A więc co tutaj w ogóle będę robił? Pierwszą rzeczą będzie zamontowanie parapetu. Następnie muszę zakryć wszystkie dziury, które zostały, m.in. ta po hydrauliku. Potem zajmę się gładzią i ktoś by mógł powiedzieć, że skoro staram się oszczędnie to robić, pokazuję, że oszczędzam na robociźnie, a nie oszczędzam na przykład na materiałach. Słuchajcie, ja tutaj będę wykonywał gładzie tylko dlatego, że zakupiłem 2 rodzaje, worek i gotową gładź w wiaderku. I chciałem sobie sprawdzić, jak mi się będzie robiło i jedną i drugą. Także to pomieszczenie będzie pomieszczeniem testowym, jak w ogóle mi się będzie wykonywało gładzie. Także nawet jak coś tutaj zrobię krzywo, niedokładnie, to się nawet tym nie będę przejmował, bo tak naprawdę mogłem tylko wziąć, zagruntować te tynki, pomalować i święto. Ale chcę jednak sobie tutaj poćwiczyć robienie gładzi. Co jeszcze tutaj wykonam? Wykonam podłogę, czyli będę kładł płytki. Płytki 60×60 już zostały zakupione. Mniej więcej w kolorze aktualnych wylewek, czyli taki szary kolor. Na początek zająłem się montażem parapetu. Poziomicą przeniosłem wysokości dolnej krawędzi okna. Zabezpieczyłem okno kartonami, żeby go przypadkiem nie uszkodzić. Do wykonania w ścianie otworu użyłem szlifierki kątowej ze zwykłą tarczą do metalu. Następnie przy użyciu majzla oraz młota zacząłem usuwać wycięty fragment, jednak szybko zrezygnowałem z tego pomysłu i wymieniłem ten sprzęt na młotowiertarkę. Przed włożeniem parapetu jeszcze zwilżyłem wszystko wodą, aby pozbyć się pyłu. Parapet jaki wybrałem to konglomerat o grubości 3 cm i długości 96 cm. Model jaki wybrałem to Botticino beżowy, za który zapłaciłem 96 zł. Wybierając parapet nie sugerowałem się ceną, tylko wyglądem. Natomiast sprzedawca poinformował mnie, że to jest najtańszy model. Także podwójnie mi się podoba. Im struktura parapetu jest bardziej jednolita, tym parapet jest droższy. Parapet osadzałem na 3 klinach sprężynowych, za które zapłaciłem 11 zł. Kliny te bardzo ułatwiają montaż parapetu, ale nie byłbym osobą, gdyby mi to też nie sprawiło problemów. No nie. Następnie drewnianymi klinami ustawiłem parapet, aby był minimalny spadek od okna. Jeżeli chodzi o ustawienie parapetu względem ściany, to wypuściłem w ścianę po 2 cm, natomiast od ściany do pomieszczenia 1,5 cm. Szukałem w internecie, czy są jakieś standardowe wymiary, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Jak już miałem ustawiony parapet, to wypełniłem szczelinę pianką niskoprężną. Najzwyklejsza pianka za 17 zł. Jako dodatkowy opór ustawiłem grunt 5-litrowy. Czy w jakiś sposób pomagał? Nie wiem, ale wolałem ustawić. Następnego dnia wyciąłem nadmiar pianki i zakleiłem wszystko klejem gipsowym. Za klej zapłaciłem
27 zł. Jak już miałem rozrobiony klej, to od razu uzupełniłem ubytki po hydrauliku. I żeby nie było, rozmawiałem z hydraulikiem, że sobie to wszystko uzupełnię sam, a nie, że on celowo zostawił, bo mu się nie chciało uzupełniać tych dziur. Na montażu parapetu zeszło mi 2 godziny. Kolejną czynnością, jaką musiałem wykonać, był montaż kratki wentylacyjnej. Kratka kosztowała mnie 12 zł, najzwyklejsza jaka była. Wymierzyłem otwór, jaki muszę wyciąć w kominie, ustawiłem idealnie w pionie. Tym razem użyłem tarczy do betonu do wykonania tego otworu. Otwór przygotowany, kratkę zamontuję dopiero po pomalowaniu ścian. Następnie przystąpiłem do zeszlifowania drobnego piasku z powierzchni tynków. Użyłem do tego papieru ściernego o gradacji 120. Kolejną rzeczą, jaką zrobiłem, było zagruntowanie ścian. Zakupiłem do tego grunt uniwersalny firmy Tytan za 36 zł. Po wyschnięciu gruntu przystąpiłem do wstawienia narożników. Za 3 sztuki 3-metrowe zapłaciłem 22 zł. Narożniki osadzałem na gładzi szpachlowej ST10. Dodatkowo do wzmocnienia użyłem flizeliny. Za flizelinę zapłaciłem 6 zł. Natomiast za 2 worki gładzi ST10 zapłaciłem 80 zł. Do zabezpieczenia parapetu i skrzynki z rozdzielaczem do ogrzewania podłogowego użyłem taśmy malarskiej niebieskiej. Za 2 sztuki zapłaciłem 20 zł. Kolejnego dnia przystąpiłem do wykonania gładzi na ścianach i suficie. Pierwsze 2 warstwy wykonałem na gładzi ST10 z worka. Jeden worek wystarczał na położenie jednej warstwy w całej kotłowni. Jako trzecią warstwę użyłem gładzi gotowej FS20. Gotowa gładź kosztowała mnie za jedno wiaderko 82 zł. Łącznie do tego momentu można doliczyć 12 godzin pracy. Do gładzi użyłem zwykłych szpachli oraz pióra 65 cm i powiem wam, że bardzo przyjemnie się nim robi, ale strasznie bolą ręce, jak się nie ma jeszcze wprawy. Pióro kosztowało mnie 149 zł, natomiast pozostałe narzędzia miałem już wcześniej zakupione. Dodatkowo jeszcze zakupiłem 2 wiaderka 10-litrowe za kwotę 44 zł. Jak już wyschły gładzie, to zabrałem się za ich szlifowanie. Podsumowując, wykonywanie gładzi przez amatora. Na wykonanie jednej warstwy gładzi w całej kotłowni z worka potrzebowałem 4,5 godziny około, natomiast z gotową gładzią zajęło mi to tylko 3 godziny. Jeśli chodzi o wydajność, to na jedną warstwę potrzebowałem 1 worek gładzi, natomiast przy gotowej, po zaciągnięciu całości, zostało mi jeszcze tyle, że cały sufit mógłbym spokojnie jeszcze raz zaciągnąć. Sądzę, że jest to spowodowane tym, że więcej materiału weszło na pierwszą warstwę, która szła bezpośrednio na tynki, natomiast ostatnia była już na równej, wygładzonej powierzchni, na której właśnie używałem gotowej gładzi. Kolejną rzeczą, jaką zauważyłem, to że w gotowej gładzi znacznie częściej pojawiają mi się bąble na ścianie, ale możliwe, że to ja coś po prostu źle robiłem. Przy gładzi z worka na pewno będziecie mieć odpad, który działa na niekorzyść głównego argumentu przemawiającego za gładzią właśnie z worka, czyli stosunku ceny do wydajności. Natomiast gotową gładź po prostu zamkniecie i następnego dnia możecie nią dalej robić. Na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że w pozostałej części domu będę robił gładzie z gotowej masy, właśnie z wiaderka. Słuchajcie, kolejny dzień przed nami. Minęło już parę dni, odkąd skończyłem robić tutaj gładzie. Wszystko sobie ładnie doschło, więc mogę zabierać się za szlifowanie. Użyję do tego papieru 220 oraz takiej kostki do narożników. Dodatkowo będę posiłkował się taką oto lampą, żeby sobie ją przystawiać do ściany i patrzeć, gdzie tam jeszcze jakieś poprawki są. I myślę, że będzie w miarę ok. Przy ścianach jeszcze było w miarę dobrze, ale szlifowanie sufitu to już była męczarnia. Przy wykończeniu reszty domu na pewno użyję żyrafy do szlifowania. Nie wyobrażam sobie ręcznie szlifować całego sufitu w całym domu. Na szlifowaniu zeszło mi 3 godziny. Następnego dnia zabrałem się za podłogę. Odkurzyłem cały pył ze szlifowania i zdrapałem gładź, która spadła podczas szpachlowania.
Następnie całą podłogę plus ściany do wysokości cokołu zagruntowałem. Płytki starałem się rozmierzyć tak, żeby było jak najmniej docinek i żeby wizualnie to dobrze wyglądało. Płytki, jakie wybrałem do położenia, to płytki firmy Paradyż U101 Gryz 60×60. Zakupiłem 5 paczek za kwotę 405 zł, gdzie 1 m2 kosztował 55 zł. Pomimo tego, że są one pierwszego gatunku, to i tak trafiały się krzywe płytki. Po zasięgnięciu opinii kupiłem 2 worki kleju do gresu CM16 za kwotę 116 zł. Jest to klej elastyczny, a z racji tego, że podłoga jeszcze nie jest wygrzana, to należy właśnie taki użyć. Zastosowałem fugę o grubości 2 mm. Dystanse 2 mm kosztowały mnie 5 zł. Do poziomowania użyłem chińskiego systemu, który kupiłem jakiś czas temu w Lidlu i który jako dla mnie, dla amatora, sprawdza się rewelacyjnie. Największą jego zaletą jest to, że jest wielokrotnego użytku. Długą poziomicą trzymałem linię, żeby w miarę równo prowadzić wszystkie płytki. Płytki przed położeniem najpierw czyściłem mokrą szmatką, gdyż był na niej biały nalot i dopiero po wyczyszczeniu nakładałem klej. Używałem pacy o zębach 10×10. Za pacę zapłaciłem 50 zł i wiem, że przepłaciłem, ale tak to jest, jak się kupuje kilka rzeczy w jednym sklepie, żeby nie jeździć pół dnia po sklepach i szukać tańszych materiałów. W międzyczasie zamontowałem kratkę kanalizacyjną, tak żeby była poniżej poziomu płytek. Cokoły również wykonywałem z tych samych płytek. Z racji tego, że miałem odpady na 8,5 cm, to zrobiłem cokoły na takiej wysokości. Kolejną czynnością było zafugowanie płytek. Użyłem do tego fugi firmy Mapei, kolor 112, 2 kg, za kwotę 31 zł. Nie wiem czemu, ale kolor na żywo znacząco różnił się od tego na opakowaniu. Może dobrałem złe proporcje, nie mam pojęcia. Łączenie między płytkami a cokołem zasilikonowałem. Użyłem do tego silikonu uniwersalnego firmy Tytan o kolorze szarym. Silikon kosztował mnie 50 zł. Przestrzeń między cokołem a ścianą wypełniłem akrylem, podobnie jak narożniki ścian ze sufitem. Za akryl zapłaciłem 24 zł. Również firmy Tytan. No i ostatnim etapem, jaki miałem zrobić, było pomalowanie ścian i sufitu. Ale niestety przyszedł śnieg i ujemne temperatury. Nie chciałem ryzykować i wstrzymałem się z malowaniem. Także przygotowanie kotłowni musiałem zakończyć na tym etapie. Malowanie prawdopodobnie wykonam dopiero na wiosnę, jak przyjdą dodatnie temperatury. Myślę, że jak na pierwszy raz poszło mi całkiem nieźle, ale możecie napisać w komentarzu, jak to według Was wygląda.